Dzień dobry. Kończy się u mnie wizyta Christophera Warda, którego mam okazję mieć wypożyczonego od producenta. Kończy się okres, kiedy mogłem się z tym zegarkiem spotkać i wyrobić sobie o nim jakieś pierwsze zdanie. Czas więc najwyższy, żeby tą opinią i tym zdaniem z przyjemnością się z Wami podzielić. Zapraszam. Spędziłem z tym limitowanym, jak się okazuje, modelem Christophera Warda te 2 tygodnie i muszę powiedzieć, że była to też taka delikatna podróż. Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu go z paczki znacie, bo pokazywałem je w unboxingu. Było to dobre pierwsze wrażenie. Fajnie zrobiony zegarek to jest taki prawdziwy Christopher Ward. A to w moich przynajmniej ustach i z moich doświadczeń jest zegarkowy komplement, bo wszystkie zegarki Christophera Warda, z którymi miałem do czynienia, zawsze były dobrze zrobione, zawsze miały taką fajną pieczołowitość i przywiązanie do detalu. Tutaj nie jest inaczej, a może nawet jest to zrobione jeszcze bardziej w sposób wyrafinowany. Wszystkie małe, delikatne dokończenia detali na tarczy, okno daty, indeksy, wskazówki. Naprawdę czuć tutaj, że jest to marka, która już nie jest mikrobrandowa i marka, która zdecydowanie aspiruje do czegoś większego, bardziej znaczącego. I według mnie robią to dobrze. A Samsung GMT w pierwszym rzucie oka mi się spodobał. Bardzo fajna tarcza, bardzo to takie troszeczkę odbiegające od tych GMT, które mam teraz w kolekcji. Fajne. Założyłem na rękę po unboxingu, ponosiłem przez chwilę i zdecydowanie coś mi w tym całym zegarku nie pasowało. Wiecie, to jest takie uczucie, że jest wszystko fajnie, generalnie niby działa, ale coś mi tutaj nie pasowało. Na początku nie potrafiłem sobie tego skwantyfikować, nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę w pewnym sensie nie bangla. Ale okazało się troszeczkę po zastanowieniu i przy okazji zmiany anturażu zegarka, że najsłabszym ogniwem tegoż całego zestawu, który otrzymałem według przynajmniej mnie, jest pasek, na którym zegarek został dostarczony. Oryginalny pasek Christophera Warda. I wcale nie chodzi o to, że ten pasek jest jakiejś złej jakości albo źle zrobiony. Zupełnie nie. Nie chodzi o jakość, wręcz przeciwnie. Sam pasek jest bardzo fajny w porównaniu z wieloma paskami, z którymi miałem do czynienia, nawet tymi ręcznie robionymi przez naszych świetnych polskich pasorobów. Dobry pasek. Ale jego sznyt, brak taliowania, nie jest zupełnie zwężany. Jakoś tak z perspektywy optycznej dominował dla mnie ten zegarek. I przez to sam zegarek tracił. I tutaj na ratunek czy na pomoc lądują paski od Dana Henry'ego, które mam w swojej kolekcji od bardzo dawna, a które mają jakąś taką tajną moc, że często każdy zegarek na nich właśnie zyskuje delikatny polot i delikatność. I po założeniu tegoż zegarka właśnie na inne paski zrozumiałem, że to jest bardzo ciekawy zegar i fajna propozycja. W mojej opinii fajna propozycja na taki zegarek do biura. Miałem go tam ze sobą przez kilka dni i muszę powiedzieć, że to jest jeden z najwygodniejszych i takich fajnie odnajdujących się w biurowym anturażu zegarków z całej mojej kolekcji. A szczególnie z perspektywy tego, że to jest GMT. Ja lubię tą komplikację. Nie jest ona mi do szczęścia czy do życia tego zawodowego, czy nie tylko jakoś dramatycznie potrzebna i niezbędna, ale jako, że mam okazję pracować z kolegami z Chin, to ta wskazóweczka GMT potrafi pokazywać aktualny czas w Xiamen i to jest w pewnym sensie swoiste wytłumaczenie jakiejś tam użyteczności, a sprawia mi frajdę. Sam zegarek w biurowych anturażach odnajdywał się super i według mnie ma w sobie coś takiego, co sprawia przez jego kształt koperty, że ta funkcja GMT jest podana w sposób delikatny. Przypomina mi jedno Grand Seiko, nie dosłownie, ale klimatem i to jest fajne. To mi się naprawdę spodobało. A jeżeli chodzi o takie szczegóły techniczne,
to myślę, że musimy na nie zerknąć w studio. Zapraszam. Już w naszym studyjnym anturażu pozwoliłem sobie na tą zmianę na oryginalny pasek, żeby niejako był to układ reprezentatywny. Popatrzmy zatem na razie na szczegóły ogólne, a o pasku jeszcze wspomnę. Zegarek, tak jak wspomniałem, ma swój taki charakter, który troszeczkę miesza klasyczne podejście i jest odmienny od tego, co mam w GMT. Wspominałem już, że jest to takie coś, co nieco nasuwa mi koniunkcję, porównanie i swoisty klimat Grand Seiko. Nie przez to, co dzieje się na tarczy, nie przez to, jaki design, jeżeli chodzi o stronę graficzną, powiedzmy sobie, został tutaj przyjęty, ale o to, że mamy tutaj komplikację GMT zamkniętą w takim klasycznym kształcie koperty, a ja nieco jestem zoffsetowany czy przyzwyczajony do tych moich GMT, które są inne. Breitling chevronowy i taki wydajny, wyrazisty, a Seiko wysoce nurkowe i jakby na to nie spojrzeć w tym układzie co najmniej przysadziste. A analizowany dzisiaj Christopher Ward Dune i mniejszy, i układniejszy, i o takim eleganckim sznycie. A propos mniejszy, to wymiary. 37,9 mm bez koronki, 41,1 mm z koronką, 43,5 mm lak to lak i 11,8 mm grubości, zaś między uszami klasyczna 20. Taki zestaw wymiarowy to obietnica wygodnego noszenia się na ręce, o czym już zresztą wspomniałem, bo jest to zegarek, który na ręce siedzi wyjątkowo wygodnie. Przy 17 cm nadgarstku nie jest ani za duży, ani za mały. Fantastycznie odnajduje się w strojach z mankietem, kiedy mamy koszulę, dopasowuje się, potrafi się łatwo schować. Mimo tego, że ma prawie 12 mm grubości, to jego zaokrąglony szafir sprawia, że nie jest kłopotliwe w codziennym noszeniu z mankietem i w takich sytuacjach. Sprawdza się też bardzo fajnie w sytuacjach zdecydowanie o bardziej luźnym charakterze stroju. Myślę, że to mocno uniwersalna propozycja zegarkowa. Mimo tego, że kolory na tarczy nie należą do tych najbardziej klasycznych, ale ekstrawaganckimi też bym ich nie nazwał. Wspominając o tarczy, to muszę powiedzieć, że tutaj właściwie podoba mi się wszystko. Podoba mi się, jak zostały wszystkie cechy zegarka GMT w stosunkowo niewielkiej kopercie zrealizowane, upchane, że tak powiem. Wszystko wykonane tu jest z takim Christopher Wardowym pietyzmem, naprawdę doszlifowane, równiutkie, poukładane. Okienko daty z delikatną faską. Wszystkie indeksy nakładane, podniesione, bardzo wyraźnie wyróżniające się w trójwymiarze. Wskazówki wykonane, wypolerowane i z naniesioną lumą bardzo precyzyjnie, nic co mógłbym wskazać jako jakieś niedociągnięcia. Wiem, że swoistym elementem wzbudzającym pewne emocje, czy może kontrowersje jest wybór logo aktualnego Christophera Warda. No cóż, poprzednie logo, nazwa marki napisana wprost, naniesiona na tarczę, tutaj zostało zastąpiona przez te graficzne, dość prostokątno-kwadratowo właściwie zbudowane logo, trochę takie tetrisowe. Przyznam się szczerze, że to logo mi się całkiem podoba. A jako ktoś, kto swego czasu próbował swoich sił w jakimś tam aspektach designu graficznego, lubię takie zabawy z prostymi kształtami. Choć i stare logo, myślę, na takim zegarku o dość eleganckim charakterze całkiem fajnie by się sprawdziło. To, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, jak ładnie gra zniekształcenie wywołane przez zakrzywione szkło z markerami 24-godzinnymi GMT. Tworzy to takie zawirowania, utrudniając i zmniejszając czasem czytelność tychże markerów,
co pokazuje, że taka ostateczna utylitarność nie była tutaj głównym celem projektantów. Za to z perspektywy wizualnej i atrakcyjności wizualnej uważam, że to jest świetne. Taki też sznyt kontynuowany jest na koronce. Jakoś Christopher Ward to robi, że jego koronki są chyba jednymi z najfajniejszych, z jakimi miałem do czynienia. Są małe, zgrabne, nie przeszkadzają, nie stanowią jakiegoś zaburzenia w symetrii koperty, a jednocześnie są tak wykonane, że operacja nimi jest nad wyraz wygodna. To jedna z najwygodniejszych koronek, jakie miałem okazję kiedykolwiek odkręcać, dokręcać, jakimi miałem okazję operować. Gdy jesteśmy już przy koronce, to zastosowany tutaj mechanizm to tak zwany Office GMT. To znaczy, że możemy tu przestawiać w inkremencie godzinowym dodatkową 24-godzinną wskazówkę GMT. Nie jest to tak prestiżowe rozwiązanie jak tak zwany True GMT czy Traveler GMT, ale z mojej perspektywy i w mojej domenie zastosowań całkowicie mi odpowiada. Całość operacji mechanizmem muszę powiedzieć, że sprawiają wrażenie bardzo premium. Sam mechanizm też nie jest brzydki. Został pokazany tutaj przez przeszklone denko. No i ma charakter taki, że nie wstyd go pokazać, ale też nie będę ukrywał, że nie jest to jakiś mechanizm, który byłby wykonany w taki sposób, że aż wyjątkową przyjemnością byłoby go oglądać. Ładny, pokazany, z mojej perspektywy mógłby być równie dobrze schowany za pełnym metalowym deklem. Jest jak jest i zupełnie mi to nie przeszkadza. Pozwolę sobie jeszcze na kilka słów o wspomnianym pasku, który w pierwszym przybliżeniu, jak powiedziałem już, troszeczkę nie pasuje mi do tego zegarka. No, troszeczkę jest dla niego według mnie za gruby i za ciężki. Dominuje tą stosunkowo lekką wizualnie konstrukcję i ten lekki wizualnie projekt koperty. Ale sam pasek jest naprawdę ładnie wykonany. Nosi sygnowanie marki. Użyta sprzączka też jest fajnie szczotkowana. Ma naniesione stare jeszcze logo marki. Całkiem to fajnie wygląda i coś, z czym się chyba jeszcze nie spotkałem, mianowicie ruchoma szlufka jest tutaj dodatkowo trzymana przez taką fajną wszywkę. Z tym rozwiązaniem nie dane mi było się jeszcze spotkać. Pasek jest fajny, choć uważam, że z perspektywy samego zegarka bardziej taliowane rozwiązania służą mu wizualnie i podnoszą jego atrakcyjność, przynajmniej w moich oczach. Już kiedyś wspomniałem, że nie jestem jakimś człowiekiem, dla którego luma w zegarkach byłaby wyjątkowo istotna. Nie mam takiego modus operandi z moimi czasomierzami, ale ostatnio przy okazji Smitha pokusiłem się o jakieś trochę naświetlone ultrafioletem ujęcia, żeby pokazać, jak zegarki prezentują się, jak zegarek prezentuje się z perspektywy lumy. Spróbuję zrobić to tutaj w porównaniu z tymi moimi pozostałymi GMT z kolekcji. Mam nadzieję, że tak jak widać, łatwo mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o lumę, to Krzysztof nie ma się czego wstydzić. Jasnościowo zachowuje się bardzo podobnie jak Seiko, choć jest to luma innego typu, innego koloru, zaś leciwy poniekąd już mój Breitling, chociaż świeci bardzo ładnie, przynajmniej jeżeli chodzi o to, jak widać to gołym okiem, to zdecydowanie jasnością ustępuje tej tutaj dwójce. I taki on jest w szczegółach i detalach bardzo fajny, wykonany rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o mechanizm, o jego interakcję, to jak działa koronka, to jest po prostu sama przyjemność. Odnajduje się też bardzo fajnie w anturażu codziennym, takim z mojej perspektywy biurowym, do tego stopnia, że aż tam się gdzieś kołatało mi w głowie, że może fajnie by było mieć taki zegarek. No ale GMT mam w kolekcji już dwa. Mam tego oto gentlemana, Breitlinga, który dla mnie do tej pory był takim biurowo-codziennym GMT. On ma więcej charakteru przez design, troszeczkę przez też swoją historię marki i jak gdyby tego wszystkiego, ale przez ten jego charakterystyczny design, szewrony, to, że ma nurkowy bezel i tak dalej, nie jest taki elegancko uniwersalny jak
ten oto Christopher Ward. I to jest chyba wielka zaleta tego Christophera Warda. Taka delikatność w podejściu, elegancja w realizacji. Gdyby nie ten oryginalny pasek, to od pierwszego strzału byłby w mojej percepcji bardzo, bardzo interesujący i fajny. A tak, na innym pasku albo na bransolecie, myślę, że to jest super, super fajny pomysł, aczkolwiek jak już pozwoliłem sobie zauważyć w unboxingu, nie jest to już zegarek z dziedziny, z domeny zegarków tanich, bo Christopher Ward już marką jakąś wyjątkowo tanią przestał być. Czy finalnie warty jest tych pieniędzy i czy ja wydałbym takie pieniądze, żeby dołożyć tego Christophera do mojej kolekcji? Trochę nie muszę się bić z tymi myślami, bo jest to GMT w wersji w serii limitowanej. Wypuszczony tylko, nawet nie wiem dokładnie w ilu egzemplarzach, ale w każdym bądź razie dzisiaj na stronie internetowej Christophera Warda nie znajdziemy tego konkretnego modelu. Są duny w wersji klasycznej, bez funkcji GMT, a te nie wydają mi się z mojej osobistej perspektywy i tego mojego ulubienia tej komplikacji aż tak interesujące. Nie wiem, być może wersje GMT pojawią się jeszcze w ofercie i jak się kiedyś pojawią, to pewnie spojrzę na nie i będę się nad nimi zastanawiał. Na dzisiaj mogę powiedzieć tyle. Christopher Ward ciągle robi zegarki tak jak robił, czyli świetnie. Technicznie, jeżeli chodzi o detale, jeżeli chodzi o jakość wykonania, super mi się podobają. Tak samo jak jakość dostarczenia zegarka, pudełko, ten cały klimat rozpakowywania naprawdę nosi w sobie pewną taką dozę kontaktu z marką bardziej premium. Zegarek naprawdę fajny. Może nie dla wszystkich, w specyficznym klimacie, ale w takim zastosowaniu codziennym, biurowym i przy okazji też troszeczkę podróżniczym. Myślę, że bardzo, bardzo interesujący. Ja miałem bardzo, bardzo dużo frajdy z tego spotkania i naprawdę cieszę się, że spotkała mnie taka okazja, żeby z nim spędzić te 2 tygodnie. Za co serdecznie dziękuję Christopherowi Wardowi, bo i ja miałem frajdę i mam nadzieję, wy macie teraz okazję, żeby się bliżej przyjrzeć temu niezmiernie fajnemu czasomierzowi. Dziękuję i do zobaczenia.